Cześć, witam Was znowu jesiennie i dzisiaj będziemy robić muffinki dyniowe. To jest dość popularny przepis, dosyć prosty, chyba smaczny, na pewno zdrowy i na pewno niedrogi. I tutaj mi też zwrócono uwagę, że powinnam się za każdym razem przedstawiać, jak ktoś trafi na mój filmik nie znając mnie. No to ja jestem Sylwia, kręcę filmiki gastronomiczno-kulinarne, zawsze bardzo proste, szybkie, które się zawsze udają, są niedrogie i nieskomplikowane. No to dobrze, to zaczynamy z tymi muffinkami dyniowymi. Żeby zrobić muffinki, potrzebujemy taką specjalną blaszkę. Uważam, że warto ją kupić, bo muffinki robi się bardzo szybko, dzieci je bardzo lubią. Też gdzieś tutaj będzie mój przepis na muffinki wszystkich smaków, więc nawet z takiej jednej blaszki można zrobić o różnych smakach, ale jeżeli ktoś blaszki nie ma, to może zrobić coś takiego, kupić same papilotki, na przykład w Pepco, wziąć 2 papilotki i w tym też się da upiec muffinki, więc albo tak, albo tak. Na pierwszy raz nie trzeba może faktycznie tej blaszki kupować. I to jest przepis na 12 muffinek dyniowych, czyli takich jesiennych. I jeszcze krótki wstęp o dyniach. Już kiedyś to mówiłam, ale będę to powtarzać do bólu. Jeżeli ktoś mówi, że nie lubi dyni albo nie lubi zupy dyniowej, to być może używa po prostu nie takiej dyni jak trzeba. W sprzedaży na przykład najpopularniejsze są takie dynie i tych nie kupujemy, bo one są bez smaku. One są też bardzo wodniste, więc nie zawsze te muffinki wychodzą. Czasami panie piszą, no muffinki mi nie wychodzą, są za kalce. No są, dlatego że bierzemy nie taką dynię, robimy nie takie pióre dyniowe no i tą dynię używamy do ozdoby, po prostu Halloween i te sprawy. Natomiast najlepiej dla początkujących kupić dynię Hokkaido. Dynia Hokkaido wygląda dokładnie tak. Bardzo dla niej charakterystyczne jest to, że ma tutaj ten taki dzędzelek, takie wyciągnięcie. Jest mocniej pomarańczowa. I teraz tak, jeżeli kupicie taką dynię, która nie jest nigdzie uszkodzona, która tutaj ma obsuszoną tą końcówkę, to ona naprawdę bardzo długo wytrzyma. Czyli nie musicie robić dyni w occie, czy przecierów, czy czegoś, tym bardziej, że przeciery dyniowe słabo się trzymają, to już lepiej mrozić. Tylko możecie ją po prostu przetrzymać w jakimś chłodniejszym trochę miejscu, ale nie zupełnie zimnym, na przykład w sypialni albo gdzieś w jakimś nieogrzewanym ganku, znaczy może nie ogrzewanym, ale słabo ogrzewanym. I tak wygląda dynia Hokkaido i z tego robimy. Są jeszcze inne dynie, z których też warto zrobić, ale no ta jest chyba najbardziej popularna i myślę, że dla początkujących jest nieźle. I do muffinek dyniowych potrzebujemy pióre z dyni, czyli tą dynię przekrawamy na pół albo na ćwiartki, wkładamy do piekarnika na jakieś 170-180 stopni, żeby nam się tylko nie podpiekła góra i ją po prostu pieczemy, a potem pokażę, co się dalej z nią robi. Dobrze, i słuchajcie, teraz potrzebujemy do muffinek dyniowych i też do innych przepisów dyniowych, na przykład do sernika dyniowego, który już był albo będzie za chwilę, potrzebujemy pióre z dyni. I pióre z dyni robimy w ten sposób, że dynię najlepiej Hokkaido dajemy do piekarnika, ona się tam piecze, robi się miękka, potem ją blendujemy albo miksujemy. Mi się blender zepsuł, więc miksujemy. I teraz jeszcze co Wam chciałam doradzić, że warto do piekarnika dać w momencie, jak się piecze jakieś inne ciasto dynię, albo dać więcej dyni i zrobić więcej pióre, albo też ta dynia nadaje się świetnie na sałatkę. Nie wiem, jest masę możliwości, ale warto mieć upieczoną dynię. Też to pióre dyniowe można zamrozić, nie? Więc no, pieczcie więcej, nie tylko ten kawałek, który jest potrzebny do muffinek, a potem na pewno wykorzystacie. Albo miejcie tam tyle głowy, jak wykorzystać. I teraz tak, tutaj ta dynia jest upieczona, ja ją tylko przekroiłam na 4. Pierwsze co, to musimy te gniazda nasienne ich się pozbyć. I teraz tak, ja do sernika i do innych potraw na ostro daję ze skórką, no bo ta skórka nadaje fajny aromat, fajny smak, ale już tutaj do tych muffinek takich dyniowych, to może tą skórkę troszeczkę ściągnąć. I ona, zobaczcie, jak ona łatwo odchodzi. My potrzebujemy na 12 muffinek, potrzebujemy około szklanki pióre z dyni. Natomiast tak jak mówię, wykorzystacie ją do czegoś innego. Nawet sama dynia Hokkaido upieczona, a wcześniej przyprawiona ziołami, solą, no wiadomo, że takiej potem nie można wykorzystać do ciasta, jest naprawdę absolutnie przepyszna. Więc no, możliwości wykorzystania dyni jest milion.
Dobrze, ja muszę do takiego miksera dać, bo niestety mój blender umarł, ale jeżeli macie blender, który działa, to można zrobić blenderem. Skórka z Hokkaido jest jak najbardziej jadalna i jest mięciutka. I na przykład przy serniku to moim zdaniem to jest zaleta, jak jest skórka. Ale już te muffinki, żeby były takie gładsze, to ja tą skórkę ściągam. No dobrze, no i teraz miksujemy czy blendujemy tą upieczoną dynię. No i tutaj już mamy zmiksowaną dynię. Potrzebujemy jej, i tam jeszcze trochę zostanie, ale będę robić racuszki dyniowe. Potrzebujemy jej taką niepełną szklankę do naszych muffinek. Zobaczcie, jaka ona jest śliczna, żółciutka. Dobra. A resztę zostawiamy na później. I teraz robimy ciasto do muffinek. Nie ma nic łatwiejszego niż ciasto muffinkowe. Macie też gdzieś tutaj, pokaże się albo link, albo będzie w opisie, muffinki wszystkich smaków, więc już kiedyś tam robiłam, ale te są typowo jesienne muffinki dyniowe. Czyli tak, najpierw potrzebujemy 2 jajka. Potrzebujemy 4 łyżki mleka. Nie wiem, ile to jest w mililitrach, ale to jakoś tak na łyżki łatwiej mi jest policzyć. Bezmleczni mogą z wodą zrobić, wydaje mi się, że spokojnie wyjdzie. Potrzebujemy pół szklanki oleju albo roztopionego masła, albo margaryny, co tam macie. I to wszystko miksujemy i w trakcie miksowania dodajemy 3/4 szklanki cukru. Teraz do tej masy tutaj zmiksowanej jajeczno-mleczno-cukrowej dodajemy po łyżce, takiej czubatej łyżce, dosyć szybko dodajemy po łyżce pióre z dyni. I teraz musimy dodać do tego mąki, ale ponieważ mamy jeszcze dać łyżeczkę proszku do pieczenia, bardzo płaską, i łyżeczkę sody, to od razu dodajemy przy mące, zawsze tak robimy, żeby to nam się ładnie zmiksowało. O. I jeszcze te muffinki bardzo fajnie smakują, jak się do nich doda cynamonu albo przyprawy piernikowej, bo to są takie już jesienno-zimowe. Ja daję sporo cynamonu, tak powiedzmy płaska łyżeczka, a przyprawy piernikowej tym razem nie dam. I to wszystko leciutko mieszamy i dodajemy po troszku. Tutaj mamy już masę wyrobioną, muffinkową, albo muffinkową, jakbyśmy to powiedzieli poprawnie. Młodzież mi czasami zwraca uwagę, ale bez przesady. I tak wygląda ta masa. Jest w miarę gładka, piękna, żółciutka. I nakładamy mniej więcej do 2/3 tych foremeczek. Tak jak mówię, jeżeli nie macie foremek na muffinki, to jak najbardziej można wziąć podwójne, potrójne papilotki. Z takiego jednego opakowania to na 2 razy nam wystarczy, żeby upiec muffinki, ale w sumie to Wam powiem, że namawiałabym Was do zakupu tego. Wiecie, że ja nienawidzę gratów kuchennych, tego mieć za dużo, ale akurat z tymi na babeczki, z tym się bardzo to kalkuluje, bo też gdzieś jest przepis wielkanocny na muffinki na słono, takie jajeczne, też bardzo fajne wychodzą. Można je też robić dzieciom na przykład do szkoły jako drugie śniadanie, te na słono. Naprawdę można wiele rzeczy wykombinować z tym i chyba warto taką blaszkę na to 12 muffinek mieć, tym bardziej, że to drogie nie jest. No i mamy już nałożone tutaj nasze
nasze ciasto. Idealnie, słuchajcie, wyszło na 12. Trochę tam w jednych jest mniej, trochę więcej, ale to wynika z tego, że ja jak zwykle szybko. No starajcie się mniej więcej, żeby było porówno i tak mniej więcej do 2/3. I teraz można wstawić tak jak są, a można też troszeczkę posypać, bo to bardzo pasuje, na przykład orzechami. Albo część posypać orzechami, żeby było troszeczkę urozmaicenie. Albo można sypnąć też pestkami dyni, tylko pamiętajcie, bo teraz te niektóre, które są sprzedawane, one są solone. Nawet te takie, które nie są podpiekane, więc pamiętajcie, żeby no raczej solone nie były, chociaż z drugiej strony może to by, tak jak jest solony karmel, to może i takie solone muffinki byłyby też dobre. No, czy płatkami właśnie migdałów, czy pestkami słonecznika, ale też można niczego nie dawać. Ja tak o, a te 3 zostawimy z niczym. Dobrze, i teraz dajemy do piekarnika na 180 stopni, góra-dół, około 20 minut. Muffinki dyniowe już nam się upiekły. Piekły się gdzieś tak ze 23 minuty, troszeczkę więcej niż 20 minut. Można je polać czekoladą, można je sypnąć po prostu cukrem, pudrem. Bardzo ładnie wyrosły. Nawet pękły. Nawet już zaglądałam do środka. To są naprawdę fajne, leciutkie. O. Troszkę je popudrujemy. Nawet mi to lepiej wyszło niż przy poprzednim cieście. O. I proszę bardzo, tak wyglądają w środku. Są ładnie upieczone. Ponieważ one mają troszkę sody, to raczej uważam, że powinny być wystudzone, bo soda zawsze na ciepło daje taki troszeczkę zapach czy posmak, więc lepiej, żeby się ładnie wystudziły. Zobaczcie, jakie są piękne, żółciutkie, wypieczone, wspaniałe muffinki. Dobrze, no to pieczcie muffinki dyniowe. Ogólnie korzystajcie z dyni, bo to jest wspaniałe warzywo, które może być używane zarówno na słodko, jak i na słono. A dla mnie, no to bardzo bym prosiła, łapki w górę, suby i w ogóle wszystko. Skoro pytacie się, jak mi pomóc, w jaki sposób mi podziękować, no to właśnie tak. W takim razie dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, na razie, cześć, pa!